Używam jedynie do zgrywania materiałów, zdjęć z aparatu gdzieś na wyjazdach. Czasami zamieszczę jakiś filmik na YouTubie i tym podobne rzeczy. Nic więcej. I tak sobie pomyślałem, czemu by tego nie zrobić z wami na odcinku. To jest ten łobuz, którym się dzisiaj zajmę. Laptop, który już był odcinek na temat tego laptopa, to był mojego dziadka laptop, gdzie dołożyłem pamięci RAM, by szybciej chodził. Dzisiaj dysku na SSD nie wymienię HDD-ka, zostaje HDD-k, ale mogę zainstalować Linuxa. Linuxa Ubuntu wersję, dystrybucję, którą uwielbiam, od lat z niej korzystam. Do pracy biurowej jest świetna, wystarczy. A w razie czego jeszcze mam Gimpa, by zrobić jakąś tam miniaturkę na szybko, jak zapomnę wcześniej przygotować, a będzie trzeba wrzucić materiał na YouTube'a. Więc zaczynajmy, zainstalujmy ten system. System mam na pendrive'ie. Trzeba go teraz podłączyć. Jak go podłączyłem, to włączam system. Dobra, widzicie dobrze to ekran? Kurde. Oj, teraz będzie lepiej. Go widać tutaj, dobra. I teraz wybieramy sobie dysk USB. Yy, 64, dobra. I on teraz nam się to uruchamia z pendrive'a Linux. Mamy uruchomionego Linuxa. I on jest teraz w takim trybie jakby z pendrive'a. Z pendrive'a działa, możemy sobie działać, internet skonfigurować, wszystko jakby na pendrive'ie. Ale to nie jest tematem naszego odcinka, bo tu mamy dzisiaj zainstalować system. Wersja Ubuntu, LTS wersja. Nie dystrybucja, jakaś wersja spolszczona. I teraz tak. Mamy tu różne kraje. Zobaczmy sobie, czy będzie... O, jest polski. Widzicie? Jest język polski. Więc wybieram sobie język polski. Czyli już nie ma sensu tworzenia jakby specjalnych wersji Linuxa Ubuntu w wersji polskiej dystrybucyjnej. Bo to się mija z celem. Bo Linux jest na takim poziomie, że mamy tu wersję, widzicie, polską, klawiaturę też Polish. Następny krok. Tutaj nic na razie nie będę testował, powierzę to systemowi, że dobrze zweryfikował. I teraz tak, jakie programy chcesz zainstalować na początek? Normalna instalacja, minimalna. Ja normalną sobie wybrałem. Dobra, i teraz tak, następny krok, tu dalej już nic nie będę wybierał, wy sobie przeczytacie, zobaczycie, czy potrzebujecie to pozostałe opcje. Ja tego nie potrzebuję, więc po prostu nie będę z tym się zajmował na obecną chwilę. Mam nadzieję, że będzie mi dobrze słychać, nagrywam się z Zoomem. Dobra, i teraz tak, instalator... Tak. Czyli tu nam sformatuje teraz dysk i zaraz zresztą zobaczymy, bo od nowa, jak chcę wyczyścić ten dysk, to mam zupełnie z Windowsa, ze wszystkiego, zainstalować samego Linuxa. Moim zdaniem wersja Ubuntu dystrybucyjna jest najwygodniejsza, dla mnie przynajmniej, są tysiące ich, jest jeszcze Debian, jest Kubuntu, jeszcze Diamond chyba. Nie wymienię ich wszystkich, bo to
mija się z celem, bo ich jest mnóstwo, dużo, każdy sobie może o każdej poczytać wersji, zobaczyć jak to wygląda faktycznie. Wyczyść wszystkie, no widzisz, wyczyść wszystkie, tak, żeby wyczyścić wszystkie programy, dokumenty, wszystko, tak, ja chcę wszystko wyczyścić. Bo możecie też sobie zainstalować obok, jako drugi system Linuxa. O tyle jest fajny właśnie, że można w ten sposób albo korzystać po prostu z pendrive'a, go uruchamiać, jak potrzebujemy coś zrobić. Ale o tym zrobię chyba inny materiał. Dzisiaj instalujemy sobie po prostu. Oczywiście zrobię ten materiał, jakbyście chcieli w komentarzach, żebym zrobił. Dobra, to już się teraz tam zainstaluje. I teraz tak, następny krok, lokalizacja, Warszawa, zgadza się. Strefa czasowa i teraz tak. Sobie wpiszemy tutaj. Zezol, komputer to jest Zezol. Hasła na razie nie ustawiam. Automatyczne logowanie. Hasło jest... co chcę jeszcze, żeby zrobić? To... Tu zrobiliśmy. Jednak coś chcę, żeby ustawić to 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Przyjęło mi. Przyjęło. Dalej. Nie ustawiam teraz hasła, bo to na odcinku nie ma co tu do tego robić. Bo szczerze mówiąc nawet tu nie zamierzam ustawiać. I teraz on będzie się ładował wszystko tutaj po kolei. Nie wiem ile czasu to zajmie. Więc spotkamy się przy następnej okazji, jak to już się skończy. Lub będzie trzeba coś jeszcze doinstalować, zrobić. W porządku, instalacja się zakończyła. I teraz mam wybrać, czy chcę kontynuować testowanie, czy uruchomić ponownie komputer. Zobaczcie, że zresztą sami sobie. OK. Więc teraz wybieram sobie. Uruchom ponownie komputer. Zobaczymy, jaka się magia wydarzy. Chwilę potrwa uruchomienie, bo to nie jest jakiś tam rakieta komputer, to musi się wszystko uruchomić. To jest zresztą pierwsze uruchomienie. Kolejne uruchomienia już będą szybciej. Więc czekamy. OK. Uruchomił się system. Super. Ja to sobie na razie wezmę next. Tutaj nic nie będę robił. Next. Te konfiguracje na razie ominę. I tak. Działa system. Uruchomił się i teraz zobaczmy jak to działa w sumie na tym komputerze. I teraz tak. Sobie wejdziemy w pliki. Zobaczcie, szybko się otwierają, zupełnie jest dużo szybciej to działa. I tak pokrótce jeszcze mamy tu pakiet biurowy LibreOffice, wiadomo, Firefoxa zainstalowanego. OK, wykonałem na dzisiaj zadanie razem z Wami. Zainstalowałem system. W kolejnych odcinkach, bo będą kolejne z Linuxa, pokażę Wam kilka ciekawych rzeczy. W następnym odcinku pokażę Wam, jak stworzyć pendrive'a bootowalnego, bo teraz mało kto ma czas, by latać po płyty CD, a w ogóle mało kto ma nagrywarkę płyt CD. To już jest zbędne. Więc Wam pokażę, jak stworzyć takiego pendrive'a z dowolną wersją Linuxa. Bo to tylko od Was zależy, jaką sobie wybierzecie tą wersję Linuxa, z jakiej będziecie korzystać. Ja korzystam z Ubuntu już od wielu lat i jestem zadowolony, jestem na tak, więc polecam tą wersję. Na razie, cześć, pa. Oczywiście zostaw łapę,
bo będą kolejne filmy z tej serii Linuxa. No, z Zezolem czy coś takiego zrobimy serię. Nie wiem jeszcze jak to będzie się nazywało. I koniecznie zasubskrybuj kanał, napisz w komentarzu koniecznie, co byś chciał, jaką tematykę bym poruszył na temat Linuxa, bo jest wiele różnych ciekawych zagadnień, ale nie wiem, co was interesuje. W końcu robię te filmy dla was. Na razie, cześć, pa.